Witam. Dziś dzięki uprzejmości sklepu Pióroteka z Warszawy taki oto Pinayder trafił do mnie na chwilę, żebym mógł go pokazać w takim oto egzotycznym opakowaniu, takie niby stare biureczko. To skóra ekologiczna, w środku karton, a tak wygląda wnętrze tego. Mamy nazwę na dole, wszystko miękkie, wyścielane. Też taką ekoskórką, jaśniejszą w środku. A co ciekawe, tutaj jeszcze są dodatki. Dodatki też bardzo ładnie wykonane, muszę powiedzieć. To wszystko jest dobrze zrobione, precyzyjnie, żadnego brakoróbstwa tu nie ma. Pinayderowska papeteria to rzadkość, żeby do zestawu dodawać coś takiego. A jeszcze mamy tutaj, widać instrukcję z nazwą modelu, trochę historii firmy i trochę innych tam jeszcze gwarancyjnych ciekawostek. Mało tekstu, dużo obrazków, aby w każdym języku wszystko było czytelne. Troszkę tu historii firmy. Myślałem, że coś poczytam więcej, ale nie ma za dużo. Tak oto wygląda to pudełko. Może nie nadaje się do przenoszenia, ale na biurku na pewno bardzo ładnie się prezentuje. No i tak jest wielka piękność, czyli La Grande Bellosa. Tak biuro wygląda. Teraz zobaczmy w detalach, na zbliżeniu. Ten kolor to yellow. Tak widzimy, jest to żywica z takim pyłem marmurowym, jak gdzieś wycytałem w środku. Skówka ma metalowy pierścień na dole z nazwą firmą i słynnym zdaniem w języku angielskim, które zawiera wszystkie litery. Nie podam, może ktoś przeczyta, to zgadnie. Klips w kształcie gęsiego pióra, bardzo łatwo się odgina, jest na takim, widać tutaj, zawiasiku. No a z góry mamy taki metalowy mały medalionik, na którym jest nazwa firmy. Korpus prawie nieznacznie się zwęża przez całą długość, dopiero na końcu takie większe zwężenie i wykończony taką metalową płytką na wysoki połysk. A w środku mamy sekcję z takim żłobieniem w środku na trzymanie palcami i taka zmatowiona końcówka. Tu złota stalówka Hyperflex, tak widać powycinana jest z boku, żeby łatwiej się odginała przy pisaniu. Pióro wygląda w całości tak, jest zamykane magnetycznie. Tu jest taki, jak pisze firma, polaryzowany magnes, który to pióro ustawia a właściwie tą skówkę na piórze ustawia w odpowiedniej pozycji, natomiast tak samo działa z tyłu. Tu też jest magnes i nie ma obawy, żeby skówka spadła. Dla mnie długość tego pióra jest w sam raz, nie muszę tutaj skówki z tyłu zakładać. Widać, że opiera mi się na dłoni, nawet jak wysoko trzymam, ale no dobra, założę. No i niespodzianka, to jest wszystko bardzo dobrze wyważone. Nic tu do tyłu mi nie ciągnie. Pióro się obraca w dłoni, bo trochę krzywo trzymam i tyle. Natomiast po otwarciu zobaczymy, takie tam są cuda w środku. Są oczywiście naboje i konwertery w standardzie europejskim. Jak tu widać, dość gruba jest ta powłoka tego korpusu. Nie powinno pękać nawet przy upadku. Tradycyjne pomiary wielkości, powyżej Parker Duofold Centennial, Sonnet, Lamy Safari i Pelikan 140. Widać, że to prawie duofoldowy rozmiar, a więc dość duże. Zamknięte pióro ma 14 cm długości, natomiast jak zdejmiemy skówkę, to zobaczymy, że tu jest 12 cm i 7 mm. Dla mnie wystarczająco. Waży z niewielką ilością atramentu w środku 39 gramów, a po zdjęciu skówki 23. Średnica teraz zobaczymy tutaj 12 mm na sekcji i na korpusie w najszerszym 13. Natomiast tu, gdzie
Najwęższe miejsce to 11 mm. No to teraz czas wypróbować tą hyperflexową stalówkę. Tutaj piszę normalnie, bez dociskania. Ja tam nie jestem jakimś specjalistą wyciągania kaligraficznych esów i floresów. Na pewno tutaj się nie podpiszę. Natomiast pisze się tym dobrze i teraz tutaj jak docisnę, to widać, że no dość więcej tego atramentu się na papier wylewa i to będzie chyba wszystko z moich zdolności kaligraficznych. Odwróconą stalówką to jest troszkę cieńsza linia, bardzo dobrze zeszlifowane dookoła, więc super się tym pisze, także i w tej pozycji. A teraz trochę zbliżyłem, żeby zobaczyć tutaj, jak ta hyperflexowa stalówka się ugina z boku, to ładnie widać i można też pisać w pionie prawie że. No i teraz jeszcze rzut oka na koniec na fakturę tego korpusu, tej żywicy z dodatkiem informacji, że pióro to właśnie nosi nazwę po filmie, którego plakat widać w lewym dolnym rogu, gdyż firma Pinaider od czasu do czasu nadaje nazwy swoim niektórym piórom w nawiązaniu do tytułów filmów. Tyle na dzisiaj. Oglądania pióra, które wypożyczyła mi Pióroteka. Podziękowania jeszcze raz. Mam nadzieję, że pióro się podoba. Do usłyszenia.